Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj prosty i łatwy przepis na przepyszny, domowy pasztet z szynki. Zaczynamy od pokrojenia mięsa na mniejsze kawałki. Mięso kroimy w grubą kostkę. Ewentualne chrząstki lub skórę usuwamy. Następnie nieduży kawałek boczku, około 200 g, również kroimy w grubą kostkę, podobnej wielkości. Tak przygotowane mięso należy ugotować. Mięso przekładamy do garnka. Do mięsa dodajemy 2-3 marchewki. Można dodać również inne warzywa, 2 duże ząbki czosnku, 1 cebulę przekrojoną na pół, 2 liście laurowe i kilka ziaren ziela angielskiego. Wsypujemy około łyżeczki soli i całość zalewamy wodą, tak aby wszystko przykryła. Mięso gotujemy do miękkości. Może to zająć około 1,5 godziny, a w szybkowarze wystarczy 25 minut. W tym czasie można przygotować wątróbkę. Wątróbkę smażymy na średnim ogniu przez około 10-15 minut. Należy ją obsmażyć ze wszystkich stron. Wątróbka powinna być umyta, osuszona i pozbawiona włókien. Na koniec wątróbkę można delikatnie posypać pieprzem i solą. Nie solimy wcześniej, aby nie zrobiła się twarda. I wracamy do naszego mięsa. Mięso powinno być ugotowane do miękkości. Ugotowane mięso wraz z warzywami przekładamy do dużej miski. Dodajemy podsmażoną wątróbkę. Wlewamy na początek około pół szklanki bulionu, w którym gotowało się mięso. I wszystko razem można już zmiksować. Blenderem ręcznym, tak jak ja, lub kielichowym, ewentualnie zmielić przez maszynkę. Jeśli masa mięsna jest gęsta i trudno się miksuje, należy ponownie dolać bulionu. Bulion najlepiej dodawać stopniowo, aby pasztet nie zrobił się zbyt rzadki. Łącznie do mięsa dolałam około 1,5 szklanki wywaru, ale to oczywiście zależy od gęstości masy mięsnej. Ja tym razem blendowałam wszystko od razu, ale polecam składniki podzielić na 2 części i miksować w 2 partiach. Wtedy jest łatwiej i dokładniej. Co jakiś czas należy łyżką wymieszać i zebrać ze ścianek wszystkie składniki. Gdy masa jest już idealnie zmiksowana, pasztet należy spróbować i doprawić. Wsypujemy sól, pieprz do smaku, dodajemy łyżeczkę czosnku suszonego, 1-2 łyżeczki majeranku, wsypujemy pół łyżeczki papryki słodkiej i wszystko razem dokładnie mieszamy. Po dodaniu wszystkich przypraw pasztet należy znów spróbować i ewentualnie doprawić znów do smaku. Następnie dodajemy 2-3 garści suszonej żurawiny, wsypujemy pół szklanki bułki tartej, wlewamy 3 rozmącone jajka i wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Masę mięsną na chwilę odstawiamy. Następnie do miseczki wsypujemy 2 łyżeczki papryki słodkiej, Wlewamy kilka łyżek oliwy z oliwek lub oleju, tak aby powstała paprykowa pasta.
Formę keksówkę wykładamy papierem do pieczenia. Dno formy smarujemy przygotowaną paprykową pastą i masę mięsną przekładamy do jednej długiej foremki lub dwóch małych. Wszystko lekko ugniatamy i wygładzamy powierzchnię. Wierzch pasztetu smarujemy pozostałą pastą paprykową. Gotowy pasztet wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy około 80 minut. Grzanie góra-dół. Druga półka od dołu. Upieczony pasztet wyjmujemy z piekarnika i zostawiamy do wystudzenia. Po wystudzeniu przechowujemy w lodówce. Polecam, pasztet jest bardzo smaczny, a przygotowanie go nie sprawia większej trudności. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!